Hare Krishna, drodzy rosyjskojęzyczni wielbiciele na całym świecie. I offer you my respects and/or my blessings accordingly. Ofiaruję wam mój szacunek i moje błogosławieństwa. So happy to be with you again. Jestem bardzo szczęśliwy być znowu z wami. So welcome back to our discussions on the glories of Vrindavan. Witajcie jeszcze raz na naszych dyskusjach o chwałach Vrindavan. Especially important to hear this subject matter during the month of Kartik. Szczególnie ważne jest słuchanie tych tematów w trakcie miesiąca Kartik. But we cannot speak without the grace of our spiritual master. Ale nie moglibyśmy mówić bez łaski naszego mistrza duchowego. Namo Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarne. All glories to Prabhupada. Wszelka chwała Prabhupadzie. So at the end of our last lecture we stated that we had exhausted all the material available on Krishna in Mathura. Pod koniec naszego ostatniego wykładu mówiliśmy o tym, że wyczerpaliśmy nasze dostępne materiały na temat Kryszny w Maturze, ale to nie było prawdą. Później jeszcze trochę tam zagłębiłem się w badania i zobaczyłem, że jeszcze jest mnóstwo do dyskusji. Więc to dzisiaj będzie nasz trzeci wykład o Maturze. Now you may remember we concluded the last lecture with Krishna's killing Kamsa. Jeśli pamiętacie, to ostatni wykład zakończyliśmy, kiedy Krishna zabił Kamsę. Now it wasn't that Kamsa wasn't warned. He was warned about his upcoming death. I to nie było tak, że Kamsa nie był ostrzeżony o nadchodzącej dla niego śmierci. 2 times. 2 razy był. Once he was warned by the voice from the sky while driving his sister Devaki home from her wedding. Po raz pierwszy był ostrzeżony przez głos z nieba, kiedy prowadził powóz Devaki po ślubie. Głos z nieba przemówił do niego, że 8. dziecko twojej siostry będzie twoją śmiercią. But also Narada Muni had told Kamsa about this as well, that he would be killed by Krishna. Ale również Narada Muni powiedział o tym Kamsie, że zostanie zabity przez Krishnę. That's described in the 39th chapter of Krishna book. I to jest opisane w 39. rozdziale książki Krishna Book. Prabhupada writes that after killing Aristasura, Narada Muni visited Kamsa in Mathura and reiterated what the Akashvani, or the voice in the sky, had said. Śla Prabhupada tam pisze, że po zabiciu Arishtaasury Narada Muni odwiedził Kamsę w Maturze i powiedział mu jeszcze raz o tym, co mówił ten głos z nieba. Na tym spotkaniu z nim powiedział mu, że z pewnością spotka cię śmierć ze strony 8. dziecka Devaki. But Srila Prabhupada actually goes into even more detail about that meeting between Kamsa and Narada Muni. Ale tam Śla Prabhupada podaje jeszcze więcej szczegółów o tym spotkaniu Kamsy i Narady Muniego. We find that at the end of the first chapter of the 10th canto. Zobaczymy to pod koniec 1. rozdziału 10. kanto. In a section that Prabhupada entitles Additional Notes for the Chapter. W sekcji, którą Prabhupada zatytułował Dodatkowe notatki do tego rozdziału. There Prabhupada says that Narada Muni first descended from the heavenly planets to the forest of Mathura. Prabhupada tam pisze, że Narada Muni najpierw wstąpił z planet niebiańskich do lasów Matury. And from there he sent a messenger to Kamsa. I stamtąd wysłał posłańca do Kamsy. That he wanted to meet with him. Że chce się z nim spotkać. So when the messenger approached Kamsa and informed him that Narada Muni was arriving, Kamsa was very happy. Kiedy posłaniec powiedział Kamsie, że zbliża się Narada Muni,
Kamsa bardzo się ucieszył. And when Narada Muni actually came to the palace, he was received by Kamsa in a very nice way. I kiedy Narada Muni przyszedł do pałacu, został wspaniale przyjęty przez Kamsę. It's described as he walked into the palace, Narada Muni was like, he was as bright as the sun, as powerful as fire, and freed from all tinges of sinful activity. Jest opisane, że kiedy Narada Muni wszedł do pałacu, był jaśniejący jak słońce, jak blask słońca, potężny jak słońce i wolny od wszelkich grzesznych reakcji. Just like Srila Prabhupada. Tak jak Srila Prabhupada. Bright as the sun, as powerful as fire, and free from all tinges of sinful activity. Jasny jak słońce, potężny jak ogień i wolny od wszelkich grzesznych reakcji. One time Prabhupada said, in my lifetime, I did not know what was sinful activity. Raz Srila Prabhupada powiedział, że za mojego życia nie wiem, czym są grzeszne czynności. So Prabhupada goes on to say that Kamsa accepted Narada as his guest. He offered him obeisances, and he gave him a golden seat to sit on, which was as bright, as brilliant as the sun. Srila Prabhupada dalej pisze, że Kamsa przyjął Naradę Muniego jako swojego gościa, ofiarował mu pokłony, ofiarował mu do siedzenia złote miejsce do siedzenia, które było jaśniejące jak słońce. I Narada Muni tak po przyjacielsku rozmawiał z Kamsą, szczerze. He said, my dear hero, you have satisfied me with the proper reception, and therefore I shall tell you something very secret and confidential. Mój drogi bohaterze, zadowoliłeś mnie swoim odpowiednim przyjęciem mnie i dlatego powiem ci coś w sekrecie i zaufaniu. While I was coming here from Nandakanana through the Chaitra forest, I saw a great meeting of the demigods who followed me to Sumero Parvata. Przechodząc tutaj z Nandakanana poprzez Chaitra las, zobaczyłem wielkie zebranie półbogów, którzy szli za mną do Sumeru Parvata. We traveled through many holy places, and finally we saw the holy Ganges. While Lord Brahma was consulting the other demigods on the top of Sumeru hill, I was also present with my stringed instrument, the veena. Podróżowaliśmy poprzez wiele świętych miejsc i ostatecznie zobaczyliśmy święty Ganges, gdzie Pan Brahma konsultował innych półbogów na górze wzgórza Sumeru. Ja też byłem tam obecny z moim instrumentem I shall winą. tell you confidentially that the meeting was held just to plan to kill the Asuras, headed by you. You have a younger sister named Devaki, and it is a fact that her 8th son will kill you. Powiem Ci w zaufaniu, że to spotkanie było zorganizowane po to, żeby omówić to, jak zabić Asurów, na których razem z Tobą na czele masz młodszą siostrę Devaki i to fakt, że jej 8. syn Cię zabije. And as we learned in our last class, that prophecy came true. Jak dowiedzieliśmy się z ostatniego wykładu, ta przepowiednia się spełniła. It said that whatever a great soul on the level of Narada Muni says, whatever he says or his desires will come true without a doubt. Jest powiedziane, że cokolwiek wielka dusza, taka jak Narada Muni, powie, albo nawet jej pragnienia spełnią się bez wątpliwości. In a lecture on September 30th, 1968, in America, Prabhupada said, Srila Prabhupada powiedział na wykładzie z 30 września 1968 roku. God's name is Satya Sankalpa. Satya Sankalpa means whatever he thinks, immediately it is present. Not only God, but those who have attained yogic perfection. They cannot desire like God, but almost. Such a transcendentalist, if he desires something, that I want this, immediately it is there. This is called Satya Sankalpa. Imię Boga to Satya Sankalpa. Satya Sankalpa znaczy, że cokolwiek on myśli, od razu to jest obecne. Nie tylko Bóg, ci, którzy osiągnęli doskonałość mistyczną, nie mogą pragnąć jak Bóg, ale prawie tak. Jeśli taki transcendentalista czegoś pragnie, ja tego chcę, od razu to się staje. To jest nazywane Satya Sankalpa. This is one of the benedictions or blessings that a great soul has, that what he desires comes true. To jest jedno z błogosławieństw świętej osoby, że czegokolwiek ona pragnie, staje się prawdą.
It's one of the 8 symptoms of a Jivan Mukta. Jest to jednym z 8 cech Jivan Mukta. Jivan Mukta means a liberated soul. Jivan Mukta znaczy wyzwolona dusza. Actually, the Chandogya Upanishad 871 gives a description of these 8 symptoms of a perfected soul. Chandogya Upanishad 871 opisuje 8 cech takiej wyzwolonej, doskonałej duszy. It begins, it says, a person should search out a Jivan Mukta who is seen to possess these 8 symptoms. Opisuje, że należy znaleźć taką Jivan Muktę, która widocznie posiada te 8 cech. Apahata papa means that such a person is freed from all sinful activity and the nescience or the illusion of Maya. Apahata papa, czyli że taka osoba jest wolna od wszystkich grzesznych czynności i ciemności Mai. Number 2, such a Jivan Mukta is freed from the miseries of old age and decay. 2, że jest wolna od niedoli starości i zepsucia, czy zniszczenia. Number 3, mrityu, vimrityu, that he's conquered birth and rebirth. He's conquered death and rebirth. To było Vijara. 3 to Vimrityu, że pokonała śmierć i ponowne narodziny. Next, Vishoka, that is beyond material happiness and distress. 4 jest Vishoka, poza materialnym szczęściem i niedolą. Vijighatha means he has no desires for material enjoyment. Vijighatsa, czyli nie ma już pragnień materialnych przyjemności. Apipata, he has no desire other than serving the Lord. Apipata, że nie ma innych pragnień poza służeniem Panu. Satyakama, his desires are always faultless and directed towards the supreme truth, Krishna. Satyakama, że jej pragnienia są zawsze bezbłędne i nakierowane na służenie najwyższej prawdzie Krysznie. His wishes are always fulfilled by the grace of Krishna. I Satya Sankalpa, że jej pragnienia zawsze spełniają się dzięki łasce Kryszny. So when Narada Muni told Kamsa he's going to die, he should have taken it. That he's going to die because Narada Muni is a Jivan Mukta, and whatever he says comes to pass. Więc kiedy Narada Muni powiedział Kamsie, że on umrze, to Kamsa powinien był to przyjąć, dlatego że czego Narada Muni nie powie, to stanie się prawdą. And Prabhupada said the reason he approached Kamsa was because he wanted to accelerate Krishna's pastimes. He wanted to get them moving, so to speak. So Kamsa would send more demons to Vrindavan and Krishna would kill them, and then, Krishna would come to Mathura. He wanted to speed up the pastimes. It's going too slow. Śla Prabhupada pisze, że Narada Muni zrobił to, powiedział to Kamsie, żeby przyspieszyć rozrywki Kryszny. Chciał, żeby Kamsa żeby wszystko nabrało tempa, żeby Kamsa wysyłał więcej demonów do Vrindavan, żeby szybciej to wszystko, żeby Kryszna przyjechał do Matury i tak dalej. A major role in many of Krishna's pastimes, or many of the amazing leelas that we read in scripture down through the ages. Narada Muni gra bardzo ważną rolę, znaczącą rolę we wszystkich rozrywkach przez wszystkie wieki. We read about him in the distant past, in the recent past, and even we read about him at the present moment. Czytamy o Naradzie Munim w dalekiej przeszłości, w niedawnej przeszłości i nawet w obecnych czasach. Narada Muni is a very, very unique personality. Narada Muni jest bardzo, bardzo niezwykłą osobistością. In the distant past we hear how he was the guru of great personalities like Vyasa, Valmiki, Dhruva, Prahlad. He's their guru. Z dalekiej przeszłości czytamy o tym, że Narada Muni był guru Vyasy, Dhruwy, Valmikiego, Prahlada Maharadży. That's, going through Satya Yuga, Treta Yuga. W Satya Yudze, w Treta Yudze. And then Dwapara Yuga, he's telling Kamsa, you're going to get killed. I w Dwapara Yudze mówi Kamsie, że będziesz zabity. But even in recent history, ale nawet w niedawnej przeszłości, sort of recent history, like in Chaitanya Lila, we know that he was Srivas Pandit, one of the members of the Panchatattva. Tak jak w historii Chaitanya Lila, wiemy, że on był Srivasem Panditą, jedną z postaci w Lila Pana Chaitani. And even more recent history, let us say the history of ISKCON, he's also been very much present and available, especially in Prabhupada's time. I nawet w niedawnej historii ISKCONu on był bardzo obecny w Lila
działaniach Śla Prabhupada. During Prabhupada's preaching around the world so many times, Narada Muni appeared to Prabhupada a number of times. W trakcie nauczania Śla Prabhupada po całym świecie Narada Muni pojawił się Śla Prabhupadzie wiele razy. Devotees didn't always see, but Narada Muni was there. Wielbiciele nie zawsze mogli to widzieć, ale Narada Muni tam był. My god sister Mahavishnu Priyadashi, she remembers how in May 1975 in our ISKCON temple in Hawaii, one morning while giving Bhagavatam class, Prabhupada just stopped in the middle of the class in mid-sentence and he just froze. Right in the middle, just froze, stopped speaking. Moja siostra duchowa Mahavishnu Priyadashi wspomina, że w maju 75 roku w świątyni na Hawajach na pewnym wykładzie porannym Śrila Prabhupada po prostu zamarł w trakcie zdania. And Prabhupada looked stunned, like for more than a minute. Prabhupada wydawał się być taki zamarty przez ponad minutę. And witnessing all this, the devotees began to chant Hare Krishna very softly, waiting for Prabhupada to come back to external consciousness. Widząc to, wielbiciele zaczęli bardzo delikatnie śpiewać Hare Krishna, czekając aż Śrila Prabhupada powróci do zewnętrznej świadomości. And finally Prabhupada came back and he looked at the devotees, looked around and he simply said, "Oh, Narada Muni was just here." I Śrila Prabhupada spojrzał na wielbicieli, rozejrzał się dookoła i powiedział: "O, Narada Muni był właśnie tutaj." And then he continued the class right where he'd left off. I dalej kontynuował wykład dokładnie w miejscu, gdzie go przerwał. Another time in New York City in 1967, after a program at a place called Avery Fisher Hall, Prabhupada said, very nonchalantly to Brahmananda Prabhu, "Oh, Narada Muni, Lord Brahma, Lord Shiva, and Shukadeva Goswami had all attended the function." Innym razem w Nowym Jorku w 1967 roku po programie w miejscu zgromadzenie rybaka Avery, Śrila Prabhupada tak nonszalancko powiedział do Brahmanandy Prabhu: "Narada Muni, Pan Brahma, Pan Shiva i Shukadeva Goswami wszyscy byli na naszym zebraniu." Brahmananda Prabhu told me that story personally. Brahmananda Prabhu osobiście opowiedział mi tę historię. And in New York in the mid-1970s we had a temple at 55th Street in New York, and around the time of the New York Rath Yatra, Prabhupada and several disciples took the temple elevator from the ground floor up to Prabhupada's quarters. Innym razem, gdzieś w latach 70. Przy naszej świątyni na 55. ulicy, to było mniej więcej w czasie nowojorskiej Rath Yatry, Śrila Prabhupada z paroma uczniami jechali windą do pokoju Prabhupada, do pokojów. And as they were exiting the elevator, Prabhupada turned to the devotees and said, "Did you all see Narada Muni in the elevator?" I kiedy wychodzili, Prabhupada zwrócił się do wielbicieli: "Widzieliście Naradę Muniego w windzie?" Of course no one did, but Prabhupada saw him. Oczywiście nikt nie widział, ale Śrila Prabhupada go widział. Another time in the temple in Los Angeles, California, Prabhupada was lecturing and a curious looking person entered the temple apparently intoxicated. Innym razem w trakcie, to było w Los Angeles, w świątyni, Śrila Prabhupada dawał wykład i tak ciekawie wyglądająca osoba weszła do świątyni i tak wydawało się, że odurzona. And just stood looking at, observing all the devotees in the temple. I stanęła i zaczęła patrzeć na wszystkich wielbicieli w świątyni. And Prabhupada stopped lecturing, he just sat there smiling. Prabhupada przestał wykładać i siedział uśmiechając się. As this gentleman was escorted out by some devotees because he was intoxicated. I w tym czasie ten gentleman był tak grzecznie wyprowadzony na zewnątrz, no bo był odurzony. I Śrila Prabhupada powiedział coś niezwykłego wtedy. Before he continued his lecture, he said, "That was Narada Muni. He came to see the Malechas listening to Srimad Bhagavatam. He also visits you during street Harinam." Prabhupada powiedział, że to był Narada Muni, przyszedł zobaczyć mleczczów słuchających Srimad Bhagavatam. On również odwiedza was w trakcie ulicznych Harinama. So he appeared intoxicated, but what was this intoxication? Intoxicated with love of Krishna. On wydawał się być odurzony, ale czym był odurzony? Był odurzony miłością do Kryszny.
Really amazing stories. Niezwykłe historie. In 1972, at our we had a temple in Henry Street in New York. W 1972 roku mieliśmy świątynię w Nowym Jorku na Henry Street. Prabhupada had finished the class and he was walking to the exit to come out of the temple room. Śla Prabhupada skończył wykład i szedł do wyjścia, żeby wyjść z pokoju świątynnego. And he stopped and he looked back at the altar and he froze. Spojrzał w tył, spojrzał na ołtarz i zamarł. Devotees say for several minutes. Wielbiciele powiedzieli, że to na parę minut. And then he came back to external consciousness. I później wrócił do zewnętrznej And then świadomości. he went up to his room, Poszedł do pokoju, accompanied by his servant Nandu Kumar Das. w towarzystwie swojego sługi Nanda Kumara Dasy. So everyone in the temple, they knew that something extraordinary had happened because Prabhupada stopped and just looked back and stared at the altar for such a long time. Wszyscy wiedzieli, że coś niezwykłego się wydarzyło, bo widzieli, że Prabhupada zamarł, patrzył się na ołtarz przez tak długi czas. So later, Prabhupada's servant Nanda Kumari, he came back out and devotees, they said, you know, did Prabhupada say anything? Like what happened? I później Nanda Kumar Das wyszedł, sługa Prabhupada. Wielbiciele go pytali, czy Prabhupada mówił coś o tym, co tam się wydarzyło? So Nanda Kumar said, yeah, I asked Prabhupada what happened. Nanda Kumar powiedział, tak, pytałem Prabhupada, co się stało. Why were you staring at the altar? Dlaczego tak patrzyłeś się na ołtarz? So Prabhupada replied, you did not see? Narada Muni was standing on the altar. I Prabhupada odpowiedział, a nie widziałeś? Narada Muni stał na ołtarzu. Prabhupada said, when I asked him, why have you come? Narada Muni replied, I have come to see the wretches chant the holy names of God. I ja zapytałem go, dlaczego przybyłeś. Narada Muni odpowiedział, że przyszedłem zobaczyć, jak upadli śpiewają imiona Boga. My godbrother Keshav Bharti Goswami, he said that he investigated this lila and confirmed that it was genuine, that so many devotees saw that's what happened. Keshava Bharati Goswami, mój brat duchowy, powiedział, że on robił dochodzenie wokół tej lila i potwierdził, że tak, to była prawda. Widziało to tak wielu wielbicieli. And there's more. Ale jest jeszcze więcej. One time Yamuna Devi Dasi told the pastime of how in London in 1969, Prabhupada had given a lecture, a public lecture in a hall. Pewnego razu moja siostra duchowa Yamuna Devi Dasi opowiadała, jak Śla Prabhupada w Londynie w 1969 roku dawał publiczny wykład. And right after she was leading kirtan on the stage with a harmonium. I na scenie, w publicznym miejscu, po wykładzie ona prowadziła kirtan. And Prabhupada was sitting on the Vyasasana. Ona prowadziła z harmonią, Prabhupada siedział na Vyasasanie. All of a Vyasasanie. sudden, Prabhupada's voice cut through the auditorium with the potency of Lord Nrsimha. I nagle głos Śla Prabhupada tak przebrzmiał po całej publiczności z mocą Pana Nrsimhadeva w trakcie jej śpiewania. And he was singing Narada Muni Bhajai Vinay Radhika Ramana Namne, a song about Narada Muni. Śla Prabhupada zaczął śpiewać Narada Muni Bhajaya Vina, pieśń o Naradzie Munim. Bardzo głośno. Narada Muni Bhajaya Vina Radhika Ramana Nam. But he signaled her, you keep chanting Hare Krishna, while he kept singing that prayer into the microphone. Ale pokiwał jej, żeby ona dalej śpiewała Hare Krishna w tym czasie, jak on do mikrofonu śpiewał tę modlitwę do Narady Muniego. And then later he started singing Hare Krishna with her. I później zaczął śpiewać z nią Hare Krishna. So she said all the devotees knew something inexplicable, something amazing was going on. I ona powiedziała, że wszyscy wielbiciele wiedzieli, że coś niewytłumaczalnego, niezwykłego się działo. Devotees were dancing in ecstasy, Wielbiciele tańczyli w ekstazie, leaping in the air. skakali w powietrze. Even the public, even the audience went wild. Nawet publiczność cała oszalała. They're all chanting and dancing too. Wszyscy też śpiewali i tańczyli. So the next morning, Yamuna asked Prabhupada, like, what happened last night? I następnego ranka Yamuna zapytała Śla Prabhupada, co wczoraj wieczorem się wydarzyło? So Prabhupada said, you didn't see? Narada Muni came to join our kirtan. Prabhupada powiedział, no a nie widziałaś? Narada Muni przyszedł przyłączyć się do He kirtanu. didn't just observe, he was joining the kirtan. On nie tylko patrzył, on przyłączył się do kirtanu. So she said, no, I didn't see him. Ona odpowiedziała, nie, ja nie widziałam. So Prabhupada said, yes,
Narada Muni came. Prabhupada odpowiedział, że tak, Narada Muni przybył. And my god sister Danishta Dasi, she remembers how in London, at our old temple, our Bury Place temple, Prabhupada told the devotees to place a small asana on the altar for Narada Muni because he kept coming for the kirtans. I moja siostra duchowa Dhanishta Devidasi wspomina, że w Londynie, w naszej starej świątyni na Bury Place, Prabhupada powiedział wielbicielom, żeby umieścili małą asanę na ołtarzu dla Narady Muniego, bo on przychodził na kirtany. And she also related how one time in our Berkeley temple in California, Prabhupada was answering questions from newspaper reporters, when all of a sudden Prabhupada looked up over everyone's head. In the corner of the room he said, "Oh look, Narada Muni's come." I też ona opisuje, jak pewnego razu w świątyni na Berkeley Śla Prabhupada odpowiedział na pytania różnych reporterów z gazet i nagle Śla Prabhupada spojrzał nad głowami wszystkich i powiedział, o spójrzcie, tam jest Narada Muni. So he's present in the past in Krishna Lila, telling Kamsa, hey, be careful, you're gonna die. Więc on był obecny w Krishna Lila dawno temu, mówił Kamsie, że o, uważaj, umrzesz. He appeared as Srivas Pandit in Mahaprabhu's Lilas. Pojawił się jako Srivas Pandit w Lila Mahaprabhu. Srivas, he's chanting Hare Krishna with the devotees. Srivas śpiewał Hare Krishna z wielbicielami. And Narada Muni was present in Prabhupada's Lila. I Narada Muni był obecny w Lila Prabhupada. And I think, you know, we could actually say he's present even today. I moglibyśmy powiedzieć, że on również jest obecny dzisiaj. Still watching the Malechas chant Hare Krishna. Nadal patrzy, jak mleczcza śpiewają Hare Krishna. Because he knows they're no longer Malechas, they're becoming purified. They're Vaishnavas and Vaishnavis. He's amazed. Dlatego, że on wie, że oni już nie są mleczcza, oni są oczyszczeni, są Vaishnava i Vaishnavi. Jest zdumiony. Watching you chant Hare Krishna in Moscow and Kiev and Almaty and Tashkent. On patrzy, jak wy śpiewacie Hare Krishna w Almatach, w Kijowie, w Omsku. And we know he's present in Kali Yuga. I wiemy, że jest obecny w Kali Yudze. In the famous declaration that we find in the Bhagavad Mahatmya, in the Padma Purana, where Narada Muni says to Bhakti Devi, who's lamenting at the beginning of Kali Yuga, because no one's interested in bhakti or love for Krishna in Kali Yuga, so she's crying at the beginning of Kali Yuga. W Padma Puranie możemy znaleźć ten znany fragment, znaną deklarację w Bhagavad Mahatmie, kiedy Narada Muni mówi do Bhakti Devi, która płacze. Bhakti płacze, bo nikt nie jest nią w Kali Yudze zainteresowany. So Narada Muni says to Bhakti Devi. I Narada Muni mówi do Bhakti Devi. Anya dharmans turas kritya purash kritya mahotsavahan yari pra vartaye natvam taradasho harer nahi. Oh, beautiful lady, there is no age equal to the age of Kali. In this age I will personally preach your glories in each and every home and establish you within the hearts of each and every individual. Hear my vow, giving priority to devotional festivals over all other forms of religiosity. If I do not spread you everywhere on earth, then I shall no longer be known as a servant of Hari. The living entities that will be born in this age of Kali will be devotees who attain the abode of Lord Hari without any hindrances, even if they're sinners. Narada Muni powiedział, o piękna kobieto, nie ma wieku, który byłby równy wiekowi Kali. W tym wieku osobiście będę nauczał Twoich chwał do każdego domu z osobna i ustanowię Ciebie w sercach wszystkich osób. Posłuchaj mojego ślubu, dając priorytet festiwalom oddania ponad wszystkimi innymi formami religijności. Jeśli ja nie rozprzestrzenię Ciebie na całym świecie, to nie będę już dłużej znany jako sługa Hari. Żywe istoty, które urodzą się w tym wieku Kali, będą wielbicielami, które będą osiągać siedzibę Pana Hari bez żadnych przeszkód, nawet jeśli będą grzesznikami. He says Mahotsavan or Mahotsa. On mówi Mahotsavan. On mówi Mahotsavan. Mahotsavan to są festiwale. He said he would give priority
to festivals, Hare Krishna festivals. On mówi, że on da priorytet festiwalom Hare Krishna. So based on that famous proclamation in Padma Purana, for the past 30 years, Narada Muni has been, you could say, the patron saint of our Festival of India tour in Poland and wherever we took it in the world. Więc na podstawie tego oznajmienia z Padma Purany można powiedzieć, że Narada Muni jest naszym świętym patronem naszych festiwali Indii turą w Polsce i na całym świecie. We've always felt his blessings on it. Zawsze czuliśmy Jego błogosławieństwa nad nami. And I can say that the last 10 months of this world pandemic, which stole from us a whole summer of festivals in Poland and Ukraine and other places, I've been praying very fervently to Narada Muni, please let us return to the field of battle. I muszę szczerze powiedzieć, że w trakcie ostatnich 10 miesięcy tej światowej pandemii, która ukradła nam festiwale w Polsce i w Ukrainie, letnie festiwale, to ja gorąco modliłem się do Narady Muniego, pozwól nam wrócić na pole walki. So let's get back to Mathura. No to wróćmy teraz do Matury. Yes, Narada Muni's prophecy about Kamsa came true and he was killed. Tak, przepowiednia Narady Muniego do Kamsy o jego śmierci się spełniła. Now the real subject, a subject matter of this lecture. I tym zasadniczym tematem tego wykładu, what happened afterwards? Co się później stało? After Kamsa was dead. Po tym jak Kamsa zginął. Like what happened to Krishna, Balaram, the Brajabasis, the people of Mathura, the demons, like what happened to everybody? Co się stało ze wszystkimi, z Kryszną, z Balaramem, z mieszkańcami Matury, z demonami? Well, we did some research and we found some information that's really interesting and very deep, very rasik at the same time. Że zrobiliśmy pewne badania na ten temat i dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych, głębokich rzeczy, które jednocześnie są bardzo rasika. After the wrestling match, while the wives of Kamsa were lamenting their husband's death, Krishna met with his mother and father from Mathura, Vasudev and Devaki. Że po zwyciężeniu, zabiciu Kamsy i tak dalej, Krishna spotkał się ze swoim ojcem i matką z Matury, z Vasudevem i Devaki. He removed the chains from their legs and arms that Kamsa had put on many years before. They were chained up for many years. Uwolnił ich, usunął im łańcuchy, kajdany, jakie mieli na rękach i nogach od wielu lat. Beautiful painting that I have of Krishna taking off the chains of Vasudeva and Devaki. Mam taki piękny obraz, jak Krishna zdejmuje te kajdany z Vasudewy i Devaki. So then he met with the members of the Yadu dynasty, basically his relatives. Później spotkał się z członkami dynastii Yadu, zasadniczo ze swoimi krewnymi. And it's described that at that meeting, Nanda Maharaj introduced the elder members of the Yadu dynasty to Krishna and Balaram, and Akrura introduced the younger ones to Krishna and Balaram. Jest opisane, że wtedy Nanda Maharaja przedstawił starszych członków dynastii Yadu Krishnie i Balaramie, a Akrura przedstawił im młodszych. The Acharyas say that Ugrasena, the father of Kamsa, who had been overthrown earlier by Kamsa, he was the last one to arrive at the meeting. Acharyowie objaśniają, że Ugrasena, ojciec Kamsy, którego Kamsa zrzucił z tronu, był ostatnią osobą, która przybyła na to spotkanie. Because he was embarrassed. Dlatego, że on był zawstydzony. By the sins of his wicked son. Z powodu grzechów swojego nikczemnego syna. So now, as we said, Ugrasena had been king before Kamsa, so it was only natural for him to resume his duties, but he felt that being the father of an offender like Kamsa disqualified him from resuming his duties. Więc tak jak mówiliśmy, Ugrasena był królem przed Kamsą, więc byłoby naturalne, żeby wrócił do swoich obowiązków, ale on czuł się zawstydzony z powodu obraz swojego syna Kamsy. So when the subject matter came up, who would replace Kamsa, Ugrasena proposed, well, not me,
But Krishna should be installed as the king now. Czuł się niekwalifikowany do bycia królem, więc w trakcie dyskusji, kto powinien być następnym królem, on powiedział, no nie ja, Krishna powinien być następnym królem. But then Krishna was actually the nephew of Kamsa. He said, well, how can a person like me, who killed his very own uncle, rule over Mathura? Ale Krishna, który był kuzynem Kamsy, powiedział, że no jak taka osoba jak ja, która zabiła swojego własnego wujka, mogłaby rządzić Maturą? So at that point there was only silence. I wtedy zapadła po prostu cisza. Ugrasena was embarrassed to become king, and Krishna said, I can't be king either because I killed my uncle, so like there's going to be no king. Ugrasena był zawstydzony, że nie chciał zostać królem. Krishna powiedział, że no ja nie mogę, przecież zabiłem swojego wujka, chcecie takiego króla tutaj? But obviously Mathura couldn't remain without a king for very long because there were still many demons roaming the land. Więc czy Mathura miałaby być bezkrólewiem? Oczywiście, że nie, bo jeszcze przecież panoszyło się tam tak wiele demonów. So after some time Krishna spoke up and he said something really stunning. I po jakimś czasie Krishna przemówił coś naprawdę takiego zdumiewającego. He said, my dear Ugrasena, if you agree to be the protector of this land, I will stay in Mathura to serve you and carry out your orders. Otherwise I will return to Braja and the happiness that awaits me there. Mój drogi Ugraseno, jeśli zgodzisz się być obrońcą tej ziemi, ja zostanę w Maturze, służyć Tobie, wypełniać Twoje polecenia. W przeciwnym razie wrócę do Wradży i czeka mnie tam szczęście. Krishna said, if you become king, I'll stay in Mathura. Krishna powiedział, jeśli zostaniesz królem, ja zostanę w Maturze tutaj, na całe życie. So everyone present turned towards Ugrasena to see what his reply was. Wszyscy obecni tam zwrócili się do Ugraseny zobaczyć, co on odpowie. Now Ugrasena definitely did not want to be held responsible for causing Krishna to leave Mathura. Ugrasena na pewno nie chciał brać odpowiedzialności na siebie za to, że sprawił, że Krishna opuścił Maturę. So he lowered his head and he spoke very softly and he accepted Krishna's proposal. I'll be king if you stay here forever. Więc on spuścił głowę i bardzo pokornie powiedział, przyjmując propozycję Kryszny, zostanę królem, jeśli ty tu zostaniesz. Now that news spread very quickly throughout the city. I te wieści bardzo szybko rozeszły się po mieście. The citizens of Mathura were overjoyed to have Ugrasena back as their king. Mieszkańcy Matury byli przepełnieni radością, że będą mieli znowu Ugrasenę swoim królem. Because he was a great devotee of Krishna. Bo on był wielkim wielbicielem Kryszny. But they were even more happy to have Krishna now permanently in their city. Ale jeszcze bardziej szczęśliwi byli z tego, że teraz Kryszna będzie na stale w ich mieście. After all, he spent 16 years in Vrindavan before he came to Mathura, so now he was theirs. Ostatecznie Kryszna spędził 16 lat, zanim przyjechał do Matury we Vrindavan, a teraz był tu, ich. So they were happy. I oni byli szczęśliwi. But the Brajabasis who had accompanied Krishna, Balaram, and Anandaraj to Mathura for the wrestling match, when they heard this news, they were devastated and they all fainted on the ground. Krishna's not coming back to Vrindavan? Ale wszyscy Vrijavasi, którzy towarzyszyli Krysznie i Balaramie na te zapasy, kiedy usłyszeli to wszystko, byli spustoszeni. Mówili wszystko, Kryszna nie wraca do Vrindavan. But he promised he would. Przecież on obiecał nam, że wróci. Krishna makes a lot of promises. Kryszna składa mnóstwo obietnic. And then the painful decision came up. Should they go back to Vrindavan or should they stay with Krishna in Mathura? I wtedy przyszła do nich bolesna decyzja, bolesny moment. Czy mają wrócić do Vrindavan, czy mają zostać z Kryszną w Maturze? Big decision. Wielka decyzja. We make many decisions in our lives, big and small. W naszym życiu podejmujemy wiele decyzji, małych i dużych. But they pale in comparison to the choices those Brajabasis had at that moment. Ale one są malutkie wobec decyzji, jakie wtedy mieli do podjęcia Vrajavasi. Actually, everything in this world that we take to be so important pales in comparison to even a speck of dust in Sri Vrindavan Dham or Mathura. Tak naprawdę wszystko w tym świecie, co my przyjmujemy za takie ważne rzeczy,
jest niczym w porównaniu nawet z cząsteczką kurzu w Sri Vrindavan Dham. But in reality, Nanda Maharaj, he had a kingdom to rule in Vrindavan. No ale tak w rzeczywistości Nanda Maharaj musiał urządzić królestwem we Vrindavan. He couldn't stay in Mathura indefinitely. On nie mógł zostać w Maturze bez końca. And sooner or later the day would come that he and his son Krishna would have to part ways. Więc wcześniej czy później musiał nadejść ten dzień, kiedy on i jego syn Krishna rozejdą się. And thinking like this, he was tormented with the idea of being separated from Krishna. I myśląc w ten sposób, on był spustoszony na samą myśl o rozłące z Kryszną. And of course Krishna himself was overwhelmed. I oczywiście Kryszna też był tym przygnieciony. By the prospect of never seeing the Brajabasis again. Myślą, że może nigdy nie zobaczy znowu Vrajavasi. He was so upset. Kryszna był taki zły. As a description given. Jest to opisane. Like the aroma of flowers, the buzzing of bees, or the mist at dawn, Krishna's transcendental anguish filled the atmosphere of Mathura. Że niczym zapach kwiatów, niczym bzycienie pszczół, czy mgła o poranku, transcendentalna rozpacz Kryszny wypełniła całą atmosferę. A co z Vrijavasi, którzy wszyscy zostali tam we Vrindavan? Well, Krishna had been in Mathura. They'd been waiting anxiously for him to come back. W tym czasie, co Kryszna był w Maturze, oni z niecierpliwością czekali na jego powrót we Vrindavan. There'd been regular communication between Mathura and Vrindavan. Między Vrindavan i Maturą była regularna komunikacja. The Brajabasis were kept abreast. They were being informed of Krishna's victories, like how he killed Kuvalyapita, the wrestlers, Kamsa. That news was all going to Vrindavan. Oni docierali do nich wieści o tym, jak Kryszna zabił Kuvalyapidę, o zapasach. To na bieżąco docierało do nich. Byli dumni z Kryszny. Ale zasadniczo chcieli, żeby wrócił. I cierpieli. I Kryszna był tego świadomy. On też słuchał wieści z Vrindavan. That neither Mother Yasoda or any of her helpers had eaten since Krishna's departure to Mathura. Że ani matka Jasioda, ani wszyscy jego wielbiciele krewni nie jedli nic od dnia, kiedy on wyjechał z Vrindavan. And all the animals of Braja continually cried in a chorus of sorrow that made the trees of Vrindavan shed their leaves and flowers in a mood of separation. I że wszystkie zwierzęta w Radży bezustannie płakały chórem i drzewa Vrindavany zrzucały liście i kwiaty w nastroju rozłąki. Nevertheless, Krishna stood firm on his pledge, I will stay in Mathura. Niemniej Krishna mocno stał na swoim słowie, że zostanie w Maturze. If Ugrasen remains king, I will fulfill my vow. Jeśli Ugrasena będzie królem, to ja wypełnię swój ślub. But the ways of love in Vrindavan are crooked. Ale ścieżki miłości we Vrindavan są powikłane. And one evening, while in Mathura, Krishna received a scented message from the gopis, from Radharani and the gopis, a scented message. Pewnego razu wieczorem w Maturze Krishna otrzymał aromatyczną wiadomość od gopi z Vrindavan. And when Krishna read it, his determination to stay in Mathura and keep his promise to Maharaj Ugrasena is described. It crumbled like a sandcastle in the tide. Jest opisane, że kiedy Krishna przeczytał tę wiadomość od gopi, od Radharani, to jego determinacja, żeby zostać w Maturze na obietnicę Maharadży Ugraseny, jego determinacja skruszyła się niczym piasek przy przypływie. Do you have your tissues ready? Przygotujcie chusteczki. Here's what the letter said. To jest treść tego listu. The gopis scented letter to Krishna. List gopi aromatyczny do Kryszny. Separation from you has confused our lives. Now the forest has become our home, and our home's a forest. Sandalwood burns our bodies, so we think fire will cool our limbs.
O ukochany, rozłąka z Tobą pomieszała nam nasze życia. Teraz las stał się naszym domem, a nasze domy są lasem. Papka sandałowa pali nasze ciała, więc myślimy, że ogień ochłodzi nasze ciała. We would welcome death to end our pain, but your bold promise to return has become an obstacle to such relief. What's more, every moment we are away from you feels like a millennium. Z radością powitałybyśmy śmierć, która zakończyłaby nasze bóle, ale Twoja wyraźna obietnica, że wrócisz, jest przeszkodą do doznania nam takiej ulgi. Ponadto jeszcze każda chwila bez Ciebie czuje się jak milenium. Now we often hear the residents of Vrindavan expressing themselves in this way, like opening their hearts and revealing the pain of separation from Krishna. Często słyszymy o tym, o mieszkańcach Vrindavan, którzy otwierając swoje serce dzielą się tym bólem rozłąki z Kryszną. It's like the high point in Krishna consciousness. Vipralambha bhav. To jest ten punkt szczytowy świadomości Kryszny, Vipralambha bhava. But one might think, well, if they're suffering so much, I'd rather be with Krishna than separated from him. Ktoś mógłby pomyśleć, że jeśli oni tak cierpią, no to ja wolałbym być z Kryszną, niż być od Niego rozdzielonym. But we have to understand the advanced devotee prefers this mood of separation from Krishna to union with Krishna. Ale musimy zrozumieć, że zaawansowani wielbiciele wybierają, wolą ten nastrój rozłąki z Kryszną niż spotkania, połączenia z Kryszną. How could this be? Jak to może być? Well, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains how it could be very nicely in his commentary to Rupa Goswami's Ujjvala Srila Nilamani. Vishwanatha Chakravarti Thakura tłumaczy to w komentarzu do Ujjvala Nilamani autorstwa Rupy Goswamiego. He reveals how Krishna experiences this separation from his devotees. On objawia, jak Kryszna doświadcza tej rozłąki od swoich wielbicieli, From the Brajabasis. od Vrajavasi. Krishna's thinking like this. Kryszna myśli w ten sposób. If I had to choose between union and separation, I would prefer separation from my beloved, because in union I see her only in one place, whereas in separation my entire universe is filled with her love. Is filled with her. Jeśli miałbym wybierać między rozłąką lub połączeniem z moją ukochaną, wolałbym rozłąkę od niej, dlatego że w spotkaniu widzę ją tylko w jednym miejscu, a w rozłące cały wszechświat jest jej pełen. In separation, my entire universe is filled with her because he's just thinking of her all the time, quote unquote, seeing her everywhere. W rozłące cały wszechświat jest jej pełen, bo myśli o niej cały czas, cały wszechświat jest jej pełen. We find this prayer in Vishwanath Chakravarti Thakur's Ananda Chandurika, commentary to Ujjvala Nilamani. Możemy znaleźć tę modlitwę w Ananda Chandrika, komentarzu Śla Vishwanatha Chakravartiego Thakura do Ujjvala Nilamani. It's a nice name, Ananda Chandrika. Piękne imię, Ananda Chandrika. So, after reading that letter, Krishna crumbled like a sandcastle in the tide. Więc po przeczytaniu tego listu Kryszna skruszył się niczym zamek z piasku w trakcie przypływu. Actually, in my studies I'm seeing that there's a lot of messages that go on between Radharani and Krishna and the gopis, and there's, parrots taking them and cowherd boys taking them and girls. There's a lot of messages going on. W trakcie moich studiów ja widzę, że jest bardzo dużo komunikacji, listów od Radharani do Kryszny, od gopi do Kryszny, Kryszna do nich, przekazywanych przez ptaki, papugi, pastuszków. A lot of them handwritten letters. Bardzo dużo pisanych ręcznie listów. It'd be nice to get back to handwritten letters in the spiritual world. It's more personal. Byłoby wspaniale wrócić do ręcznie pisanych listów w duchowym świecie. To bardziej personalne. You write it with your own hand and it has your own signature. Piszesz to swoją własną dłonią, podpisujesz ręcznie. Now it's all emails. It's a little impersonal. Teraz to są wszystko e-maile, trochę impersonalne.
I remember when I was young, I would keep letters from my friends, or when I was away for the summer vacation, I'd keep letters that my parents wrote me. Ja pamiętam, że jak byłem mały, to trzymałem listy ręcznie pisane od przyjaciół, jakie do mnie wysyłali w trakcie wakacji albo od rodziców. A very personal way to remember someone. To bardzo personalny sposób pamiętania o kimś. I was remembering how Prabhupada also once wrote me a personal letter. Pamiętam też, jak Śla Prabhupada raz napisał do mnie personalnie list. I've told that pastime many times. Well, I've told that story many times. Opowiadałem tę historię wiele razy. And I safeguarded that letter as the greatest treasure for many years. I strzegłem tego listu przez wiele lat jako mój największy skarb. I kept it locked up with all my valuables in a briefcase that I kept in my room at the Paris temple. Trzymałem to zamknięte z innymi wartościowymi rzeczami w takiej walizce w moim pokoju w świątyni w Paryżu. One day I came back from traveling Sankirtan. We'd been away for a couple months, and I found someone had broken into my room and the briefcase. They'd taken everything, and the letter was gone. Pewnego razu wróciłem z podróżującego z Sankirtanu. Byliśmy parę miesięcy w podróży. Zobaczyłem, że ktoś włamał się do mojego pokoju, włamał do walizki, wziął wszystko. Listu nie było. Płakałem cały dzień i noc. I still feel an emptiness in my heart when I think about it. I do dzisiaj czuję taką pustkę w sercu, jak tylko o tym myślę. The only solace was that I'd memorized that letter. Jedynym takim schronieniem zostało, że zapamiętałem ten list dosłownie. I'll recite it for you. Mogę wam go całego przytoczyć. Prabhupada wrote, My dear Bhakta Brian. Prabhupada napisał, mój drogi Bhakta Brian. Please accept my blessings. Proszę przyjmij moje błogosławieństwa. I want to thank you for your kind donation of $10 towards my newly formed book trust. Chciałem ci podziękować za twoją łaskawą darowiznę $10 na mój nowo założony book trust. You're doing nicely in Krishna consciousness. Mam informację od twoich autorytetów w świątyni, że bardzo dobrze sobie radzisz w świadomości Kryszny. Continue to chant your 16 rounds every day and follow the regulative principles. Moją prośbą jest, żebyś dalej kontynuował intonowanie 16 rund każdego dnia i przestrzeganiu 4 zasad. Also always follow in the footsteps of advanced devotees. I zawsze też podążaj w ślady zaawansowanych wielbicieli. And in due course of time I will be very happy to accept you as my duly initiated disciple. I z biegiem czasu będę bardzo szczęśliwy przyjąć ciebie jako jednego z moich inicjowanych uczniów. I very much appreciated your feelings of separation from me that you expressed in your letter. Bardzo doceniłem twoje wyrazy uczucia rozłąki ode mnie, jakie wyraziłeś w swoim liście. I'm also feeling separation from my spiritual master. Ja też czuję rozłąkę od mojego mistrza duchowego. But I always feel that he's watching over and protecting me. Ale zawsze czuję, że on dogląda mnie i chroni. Hoping this meets you in best of health. Mam nadzieję, że spotka cię to w najlepszym zdrowiu. Your ever well wisher A.C. Bhaktivedanta Swami. Zawsze ci dobrze życzący A.C. Bhaktivedanta Swami. So that person, whoever it was, he stole that letter from my briefcase, but he can never steal that letter from my heart. Więc ta osoba, kimkolwiek ona była, ukradła również ten list z mojej walizki, ale nigdy nie ukradnie tego listu z mojego serca. So I was actually reading the other day that Radharani keeps the letters that Krishna sends her. Więc wczorajszego dnia czytałem o tym, że Radharani trzyma listy, jakie Krishna jej wysyła. That's stated in Rupa Goswami's Padyavali. Jest to opisane w Padyavali Rupy Goswamiego. Text number 191. Tekst 191. He's describing how a messenger is telling Krishna what Radharani did with the letter that Krishna sent her. Jest opisane, że jak posłaniec mówi Krysznie, co Radharani zrobiła z jego listem do niej, po tym jak go przeczytała. And I quote, cytat. Radha taught her caged parrot to recite the words of your letter. She turned your letter into a song to the accompaniment of her flute and veena.
Radha poleciła swojej papudze w klatce, żeby recytowała słowa twojego listu i przemieniła twój list w pieśń akompaniowany fletem i winą. So sweet. Takie słodkie. So after reading the scented letter, Krishna turned to Balaram and he said, Więc po przeczytaniu tego aromatyzowanego listu, Krishna zwrócił się do Balaramy i powiedział: "Oh brother, now I must return to Braj. Won't you help me by remaining here in Mathura? You stay in Mathura, I'll go back to Braj." O bracie, muszę teraz wrócić do Bradży. Czy nie pomożesz mi, zostając tutaj w Maturze? Ja muszę wrócić. But Balaram was shocked. Balarama był zszokowany. It's like he couldn't speak. Za nie mówił. Finally he said, "But Krishna, if you leave me here, I'll die and I'll be of no use to anyone." I odpowiedział, że ale Kryszna, jeśli ty mnie tu zostawisz, to ja umrę i nikomu nie będę pożyteczny. So then Krishna said, "Well, then what should we do?" To Kryszna odpowiedział, no to co mamy robić? So Balaram said, "Well, now that everyone is so obedient to the new king, Ugrasena, we should just go ahead and inform everyone that we've decided to return to Vrindavan with Nanda Maharaj." No, jeśli już teraz tak wszyscy są posłuszni nowemu królowi Ugrasenie, powinniśmy po prostu śmiało poinformować wszystkich, że zdecydowaliśmy się wrócić do Vradży z Nandą Maharajem. Well, that's a big change. Duża zmiana. Krishna made a promise he's going to stay. Kryszna złożył obietnicę, że zostanie w Maturze, Now Balaram saying, let's just go back. a Balarama teraz mówi, po prostu wracajmy. So Krishna thought about what Balaram said for a long time, and then he agreed. I Kryszna myślał o tym, co Balarama powiedział tak przez długi czas i zgodził się. Zgodził się wracać do Vrindavan. So the next day Krishna and Balaram, they called for a general assembly of all the elders in Mathura. Następnego dnia Kryszna i Balarama zwołali zgromadzenie starszych, wszystkich starszych mieszkańców Matury. They made sure that Vasudeva, Krishna's father, was not informed that they were returning to Vrindavan because Krishna knew that would break his heart. Ale upewnili się tylko, żeby Vasudeva nie dowiedział się o tym, że oni wracają do Vrindavan, bo Krishna, Balarama wiedzieli, że to złamałoby jego serce. So Krishna addressed the assembly. I Krishna przemówił do zgromadzenia. He said, "Me and Balaram, we've decided we're going to go back to Vrindavan." No, my z Balaramą zdecydowaliśmy, że wrócimy do Vrindavan. And everyone was like mortified. Wszyscy byli śmiertelnie przerażeni, zamarli. He made a deal, you know, with Ugrasena that he would stay if he became king, and now he's saying he's going to leave. Że no przecież to była taka umowa, on obiecał Ugrasenie, że zostanie, jeśli on będzie królem, a teraz mówi, że wraca. So after a long silence, Vikudru, he was an older member of the Yadu dynasty and a respected elder in Mathura, he rose to his feet. Ostatecznie po długiej ciszy Vikadru, jeden ze starszych dynastii Jadów w Maturze, powstał i przemówił. He said, "Krishna, previously we had one enemy, Kamsa, but let me point out that now all his friends and relatives like Jarasandha, they become our worst enemies." Drogi Krishna, wcześniej mieliśmy jednego wroga, Kamsę, ale pozwól, że zwrócę uwagę, że teraz wszyscy jego krewni i przyjaciele, tacy jak Jarasandha, stali się naszymi największymi wrogami. The members of the Yadu dynasty, your dynasty, are still dependent on your protection. Członkowie dynastii Jadu, twojej dynastii, są zależni od twojej ochrony. The Brajabasis are no longer in danger. After all, Vrindavan's just a village. There's nothing to worry about. Stay here in Mathura as you pledged. Don't abandon your duty, Krishna. Brajavasi nie są zagrożeni. W końcu to prosta wioska. Zostań tutaj w Maturze, tak jak obiecałeś, Kryszno. But Krishna was silent. Ale Kryszna był cicho. He couldn't argue with the logic of Vikudru's statement. Nie mógł argumentować przeciwko logice stwierdzeń Vikadru. But more important, he couldn't forget the loving sentiments of the Braja Gopis. Ale ponadto nie mógł zapomnieć miłosnych sentymentów Vraja Gopi, expressed in their letter to him, the Gopis' letter. które wyraziły w liście do niego.
Especially it was the gopis who wrote that letter. Szczególnie, że to gopi napisały ten list. So he was still determined to go back to Vrindavan. Więc on ciągle był zdeterminowany, żeby wrócić do Vrindavan. So he kind of left, like just kind of walked out with Balaram. Więc on tak jakby po prostu wyszedł z tego zgromadzenia z Balaramą. And they went to see Krishna's parents, Vasudeva and Devaki. I poszli zobaczyć się z rodzicami Kryszny, Vasudevą i Devaki. He wanted to inform them also that he was leaving. Chciał ich też poinformować, że odchodzi. But when he told them that, they did not agree. Ale kiedy im to powiedział, oni się nie zgodzili. Vasudeva and Devaki did not agree. Vasudeva i Devaki się nie zgodzili. They said, Krishna, we've waited so long to reclaim you, and will you now reject us and go away? Kryszna, my tak długo czekaliśmy, żeby Ciebie odzyskać. Teraz Ty nas porzucisz i odejdziesz? So hearing this, Krishna and Balaram, they just left. They retreated to a quiet garden where they could reflect what to do. To słysząc to, Kryszna i Balarama tak wycofali się, wrócili do cichego ogrodu, żeby pomyśleć o tym, co robić. Should we stay or go? Czy mamy zostać, czy jechać? So Krishna said to Balaram, Kryszna powiedział do Balaramy, Balaram, maybe we should stay in Mathura. It's not auspicious to ignore the wishes of one's superiors. We must remember the example how Ram gave up the throne at his father's request. He and Sita went into exile and suffered many hardships out of respect for their superiors. może powinniśmy zostać w Maturze, Kryszna mówił do Balaramy. To nie pomyślne jest ignorować pragnienia swoich starszych. Musimy pamiętać o przykładzie pana Ramy, który porzucił królestwo Tyron na prośbę swojego ojca. Sita udała się na wygnanie, cierpiała tyle trudności z szacunku dla swoich starszych. So Balaram took Krishna's hand and he said, my dear brother, you are being pulled here and there by the love of your devotees. Balarama chwycił Krysznę za rękę i powiedział, mój drogi bracie, jesteś szargany tu i tam, ciągany tu i tam miłością swoich wielbicieli. Krishna, I think it's best we approach our father Nanda Maharaj and ask his advice. Kryszna, myślę, że najlepiej będzie zapytać naszego ojca, Nanda Maharaja, o jego radę. So the two brothers went to see Nanda Maharaj. Dwóch braci udało się zobaczyć z Nandą Maharajem. And at their meeting, Krishna shared with him the feelings of everybody. I na spotkaniu z nim Kryszna podzielił się uczuciami tych wszystkich. Who wanted them to come home. Vrajavasich, którzy chcieli, żeby wrócili do domu. The people of Mathura who wanted them to stay in Mathura. Mieszkańców Matury, którzy chcieli, żeby zostali w Maturze. And also Vasudeva and Devaki, who also wanted them to remain in Mathura. I również Vasudeva i Devaki, którzy też chcieli, żeby zostali w Maturze. So as I was studying this, I was thinking, we have a phrase in English, love is complicated. I jak to studiowałem, to tak sobie myślałem, że mamy takie powiedzenie po angielsku, że miłość jest skomplikowana. You know, Krishna is entertaining so many loving relationships with different devotees, and sometimes there's some, it gets complicated. Like he's with one, but he's supposed to be with another, and then he's saying this to one and keeping that from some other. It's like Rupa Goswami doesn't use the word complicated. He used the word Krishna's love. The love of Vrindavan is crooked. Kryszna zajmuje tak wiele relacji miłosnych z różnymi wielbicielami i czasami to jest takie skomplikowane, że on spotyka się z jednym, a powinien być z drugim, czy mówi jedną rzecz, którą chowa w tajemnicy przed innym i Rupa Goswami używa słowa, że miłość Vrindavan jest nieskomplikowana, ale że jest taka powikłana. In Ujjvala Nilamani Shringara Veda Katana, verse 102, Rupa Goswami describes this crooked love of Vrindavan. W książce Shringara Bheda Kathana 102 Ujjvala Nilamani Rupa Goswami opisuje: Radha was as dear to Krishna as he was to her, yet for him the path that leads to love was crooked, slippery and fraught
with transcendental difficulty. Radha była droga Krysznie, tak jak on był drogi jej. Jednakże dla niego ścieżka, która wiodła go do miłości, była powikłana, śliska i pełna transcendentalnych trudności. So after hearing Krishna's dilemma about, all these people want different things from us, Nanda Maharaj thought very carefully for some time and then he gave his advice. Po wysłuchaniu dylematu Kryszny, tak, że ci wszyscy ludzie chcą tych rzeczy od nas, i Nanda Maharaj pomyślał przez chwilę i dał swoją odpowiedź. He said, "My son, to be quite frank with you, I'm afraid for Mathura because of the many demons who are indeed inimical to the Yadus. But I am also afraid for the Brajabasis because of what might happen to them in separation from you." Mój drogi synu, będąc z ciebie szczery, muszę powiedzieć, że boję się o Maturę, bo jest tak wiele demonów, które naprawdę są wrogie dynastii Jadu, ale boję się też o mieszkańców Wradży, bo co im się może stać z powodu rozłąki z tobą? We must certainly help Vasudeva and our kin. It was for this reason that I allowed you to come here for the wrestling competition. It is a fact. King Dasharath sent his young sons to protect the sages. Na pewno musimy pomóc Wasudewie i naszym krewnym, i z tego powodu pozwoliłem ci przybyć tutaj na te zawody zapaśnicze. Jest to faktem. Król Dashratha wysłał swoich młodszych synów, żeby chronili mędrców w lesie. But he hesitated. Ale Later he sent Ram to the forest for 14 years and Dasharath died of a broken heart. Ale później wysłał Ramę do lasu na 14 lat i Dashratha umarł z powodu złamanego serca. So as Krishna's father, Nanda Maharaj, was strongly identifying with King Dasharath, that having to live in separation from Krishna, like Dasharath had to live in separation from Ram. Ojciec Kryszny tak mocno utożsamiał siebie z Dashrathą Maharajem, że musiałby żyć w rozłące od Kryszny, jak Dashrath od Ramy. Started to cry. I Nanda Maharaj zaczął płakać. And he pulled Krishna to his chest and started stroking his face. Przycisnął Krysznę do swojej piersi i zaczął głaskać jego twarz. And Krishna was crying. I Kryszna płakał. Krishna said, "Father, let me kill the rascals who threaten Mathura, and then I will quickly return to Braj." Powiedział: ojcze, pozwól, że zabiję drani, którzy grożą Maturze, i wtedy szybko wrócę do Wradży. But Nanda Maharaj could not entertain even a single thought of separation from Krishna. Ale Nanda Maharaj nie mógł dopuścić nawet jednej myśli o rozłące z Kryszną. He said, no, let's have all the Brajabasis that have come with me to Mathura. We'll all stay here in Mathura. We won't go Powiedział, że anywhere. nie. You stay here, we'll stay here. Niech wszyscy Vrajavasi razem ze mną, którzy przybyliśmy do Matury, zostaną tutaj. Zostaniemy wszyscy w Maturze. But Krishna protested. He said, Father, how will that be possible? Mother could no longer live without you than without me. A Kryszna zaprotestował: ale ojcze, jakże mogłoby to być możliwe? Matka nie będzie mogła żyć bez ciebie wcale nie mniej niż beze mnie. So Nanda Maharaj, he said, then I will bring Mother Yasoda here and she will cook for you every day. To ja sprowadzę tu też matkę Jasiodę i będzie dla ciebie codziennie gotować, powiedział Nanda Maharaj. Then wiping away his tears, Krishna said, wycierając łzy, Kryszna odpowiedział: but Vrindavan cannot exist without her. The Brajabasis will perish without their king and queen, you and Mother Yashoda. Ale Vrindavan nie może istnieć bez niej. Vrajavasi strzezną bez ciebie i jej, bez ochrony króla i królowej. So Nanda Maharaj proposed, then I will bring all our cows and all the people from Vrindavan here to Mathura. Wtedy Nanda Maharaj zaproponował: no to ja sprowadzę wszystkich naszych ludzi, wszystkie krowy tutaj do Matury. So Krishna's eyes opened very wide and he said, Oczy Kryszny wtedy otworzyły się bardzo szeroko i powiedział: O King, the gardens and groves of Mathura cannot possibly accommodate every cow under your protection. You know, Nanda Maharaj has 900,000 cows. O królu, ogrody i gaje Matury
nie będą w stanie pomieścić wszystkich krów, które masz pod swoją ochroną. Nanda Maharaj miał 900 tysięcy krów, a w mieście nie było pastwisk. So Krishna said, considering all these factors, Krishna said, rozważając wszystkie te rzeczy, Krishna odpowiedział: My plan now is that I will kill all the demons, and once the demons are dead, I will come back to Vrindavan, for there is no happiness for me outside of your loving glance and the pastures and forests of Braja. Moim planem jest, że zabiję teraz wszystkie demony i jak tylko demony będą martwe, wrócę do Vrindavan, gdyż nie ma dla mnie szczęścia poza Twoim miłosnym spojrzeniem i pastwiskami i lasami w Radży. And then Krishna took both the hands of his father. I wtedy Krishna wziął obydwie ręce swojego ojca. He said, Father, now you should all return to Braj. We shall come and see you, our dear relatives, who suffer in separation from me, as soon as we can. Teraz wy powinniście wszyscy wrócić do Vradży, drogi ojcze. Przyjdziemy tam zobaczyć się z Tobą, naszymi drogimi krewnymi, którzy cierpią rozłąki od nas, jak tylko szybko możemy. So Nanda Maharaj sat and he thought about Krishna's proposal for a while, and after a long time, he said, Nanda Maharaja usiadł i tak myślał o propozycji Kryszny przez długi czas i ostatecznie powiedział: Krishna, but how will I make your mother understand this plan? Kryszna, ale jak sprawię, żeby Twoja matka zrozumiała Twój plan? So Krishna said, I'll send her a letter. Kryszna powiedział: wyślę jej list. More letters. Jeszcze więcej listów. And he immediately wrote that letter with his own hand. I natychmiast swoją własną ręką napisał ten list. Then he read it aloud. I przeczytał go na głos. And he gave it to his cowherd friend Sridham. I dał go swojemu przyjacielowi, pastuszkowi Sridamie. To deliver to Mother Yashoda. Żeby dostarczył go matce Jasiodzie. Basically saying he's not going to come back for a while. Zasadniczo pisząc, że jeszcze nie wróci przez czas. So I will recite jakiś. Krishna's letter. Odczytam teraz list Kryszny do matki Jasiody. It's very touching. Bardzo poruszający. It's real emotion. Prawdziwe emocje. Deep spiritual emotion. Głębokie duchowe Which emocje. we're hankering for. Których my pragniemy. So he wrote. On napisał: Dear mother, on the day I departed from Mathura, you offered me rice with milk. The next day when I was in Mathura, you sent me roti with ghee. Droga matko, tego dnia, jak wyjechałem do Matury, dałaś mi ryż z mlekiem. Następnego dnia, kiedy byłem w Maturze, wysłałaś do mnie roti z ghee. The next day you sent sweets soaked in sweet milk. In the days that followed, you sent me other cooked foods, all the while thinking it was all a dream. Następnego dnia wysłałaś mi słodycze nasączone słodkim mlekiem i w kolejnych dniach wysyłałaś mi różne gotowane potrawy, przez cały czas myśląc, że to wszystko jest tylko snem. But my dearest mother, I can testify that it was not a dream, it was reality. You served and I ate. You served and I ate. Please therefore abandon your vow of not eating until you see me again, for I am present with you always. Ale moja najdroższa matko, mogę poświadczyć, że to nie był sen, to była rzeczywistość. Ty służyłaś i ja jadłem. Proszę dlatego porzuć swój sen niejedzenia, dopóki mnie znowu nie zobaczysz, gdyż ja jestem z Tobą zawsze obecny. If you insist on not eating, however, then I too will also fast. So please be patient. As soon as I have killed the demons burdening the earth and harassing our family, I will return to Braja and never leave again. Jeśli jednakże będziesz nastawać, żeby nie jeść, to ja wtedy też będę pościć, więc proszę bądź cierpliwa. Jak tylko zabiję demony, które ciemiężą ziemię i kłopoczą naszą rodzinę, wrócę do Vradży i nigdy jej nie opuszczę. So the acharyas say that this historic letter reassured Krishna's mother that she would see him again. Acharyowie mówią, że ten historyczny list zapewnił matkę Jasiodę, że Krishna wróci.
i go znowu zobaczy. And it also reassured the other Brajavasis that one day, as he had promised to the beloved gopis, he would return to Vrindavan. I też zapewnił pozostałych Vrajavasich, że tak samo jak on obiecał swoim ukochanym gopi, że Kryszna wróci. Then the acharyas say something very nice. I acharyowie mówią coś bardzo pięknego. According to the strength of their love for him, each of the Brajavasis would feel Krishna's presence in Braja in their own ways. Odpowiednio do siły swojej miłości do niego, każdy z Vrajavasich odczuwał obecność Kryszny na swój sposób. So even though he wasn't there, they could still, according to the depth of their love, they could still feel his presence. Nawet chociaż go tam nie było, to odpowiednio do głębokości swojej miłości mogli odczuwać jego obecność tam. And when I read that, I was thinking that in the same way, according to our love and our attachment to Srila Prabhupada, we as members of ISKCON, we can also feel his presence in our lives, although he's no longer physically present with us. Jak to czytałem, to pomyślałem sobie, że my również odpowiednio do naszej miłości, przywiązania do Śrila Prabhupada jako członkowie ISKCONu możemy odczuwać jego obecność w naszych Prabhupada said życiach. of his own spiritual master, he lives forever by his divine instructions, and the follower lives with him. Śrila Prabhupada powiedział o swoim mistrzu duchowym, że on żyje wiecznie przez swoje boskie instrukcje i jego zwolennik podążający za nim żyje z nim. In other words, we can live with Prabhupada, we can live with our spiritual master always by following the instructions. The instructions are like the umbilical cord between the baby and the mother. Innymi słowy, możemy żyć z Śrila Prabhupadem, z naszym mistrzem duchowym poprzez instrukcje. Instrukcje są niczym ta pępowina, która łączy matkę z dzieckiem, dziecko z matką. You know, first generation, second generation, third generation devotees, they can all attest to the fact they tangibly feel Prabhupada's mercy and grace in their lives. Not just Prabhupada's disciples, but even the grand disciples now. Więc pierwsze pokolenie, drugie pokolenie, trzecie pokolenie, wszyscy mogą potwierdzić, że odczuwają obecność i łaskę Śrila Prabhupada w swoich życiach. Nie tylko uczniowie Prabhupada, wszyscy uczniowie. For example, it's not uncommon for ISKCON devotees to dream of Prabhupada. Dla przykładu jest to często, że wielbiciele w ISKCONie śnią ze Śrila Prabhupadem. Years ago, a devotee from New Vrindavan, she told me that Prabhupada said to her, or she said to Prabhupada, I had a dream about you. Lata temu wielbicielka opowiedziała mi w New Vrindavan, że miała sen, powiedziała Śrila Prabhupada, śniłam o tobie. And Prabhupada's reply was very interesting. I Śrila Prabhupada dał bardzo ciekawą odpowiedź. He said, when I'm here, you take instruction from me directly, but once I have left, then I can come to you in dreams. Że kiedy jestem tutaj, to przyjmuj instrukcje ode mnie osobiście, ale kiedy mnie już nie będzie, mogę przychodzić we śnie. Hayagriva Prabhu, one of the original members of our movement, he writes that Prabhupada once told him that dreams are nonsense, but when you dream of Krishna or the spiritual master, that is very nice. Hayagriva Prabhu, jeden z pierwszych wielbicieli w ruchu, napisał, że Śrila Prabhupada powiedział jemu, że generalnie sny są nonsensem, ale kiedy śnisz o Krysznie albo o mistrzu duchowym, to wspaniale. The other day my disciple Bhajachandrika Dasi, she had a dream of Srila Prabhupada. Parę dni temu moja uczennica Vrajachandrika Devidasi miała sen ze Śrila Prabhupadem. In color. W pełnym kolorze. She was following behind Srila Prabhupada, chanting japa on a morning walk. Ona szła za Śrila Prabhupadem, powtarzając japa na porannym spacerze. And he stopped to speak to her briefly and gave her some instructions how to remain inspired in Krishna consciousness. I on zauważył ją i dał jej krótkie instrukcje o tym, jak pozostać zainspirowaną w świadomości Kryszny. And she woke up crying. I ona obudziła się płacząc. And remembering the instruction. Pamiętając o tych instrukcjach. Simple instruction to always serve her spiritual master nicely and chant nicely and take prasadam. Proste instrukcje, żeby zawsze dobrze służyć swojemu mistrzowi duchowemu, dobrze powtarzać, intonować, śpiewać i jeść prasadam. And
A couple of days ago I also had a dream of Prabhupada. Parę dni temu też miałem sen ze Śrila Prabhupadem. I was driving Srila Prabhupada in a car. Byłem kierowcą Śrila Prabhupada w samochodzie. Somewhere in the world. Gdzieś tam na świecie. And as I was doing so, I was thinking, this is what I always wanted to do. Personally serve Srila Prabhupada. In the dream I was thinking like that. I robiąc to, w trakcie snu myślałem sobie we śnie, że właśnie to jest to, czego zawsze chciałem robić. Osobiście służyć Prabhupadzie. Wracaliśmy z jakiegoś programu. Jechaliśmy na kolejny program. So when we got to the next place, Prabhupada went to his room and he just laid down for a moment to just take a little rest before the next lecture. Jak dojechaliśmy do następnego miejsca, Śrila Prabhupada poszedł do swojego pokoju i na chwilę położył się, żeby odpocząć przed kolejnym wykładem. So in the dream I escorted him into the room. I was like, every second was like pure nectar. I we śnie eskortowałem Śrila Prabhupada do jego pokoju. We śnie to był nektar w każdej sekundzie. It was just like being with Prabhupada when I was with Prabhupada on several occasions in the 1970s. It was the same atmosphere, the same feeling, the same mood. To było dokładnie to samo, jak to było w latach 70., kiedy parę razy miałem osobiście kontakt ze Śrila Prabhupadem. Ten sam nastrój, atmosfera. Śrila Prabhupada po prostu położył się na parę krótkich chwil, żeby odpocząć przed kolejnym wykładem. So I sat down, waiting very shyly, waiting for further orders. Ja tak nieśmiało usiadłem, po prostu czekając na kolejne polecenia. Pamiętam, że zawsze denerwowałem się w obecności Śrila Prabhupada, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. To tak naprawdę jest słuszna mentalność. Po paru minutach zebrałem się na odwagę. And I said, Srila Prabhupada, may I ask you a question? In the dream I said, may I ask you a question? I we śnie powiedziałem, Śrila Prabhupada, czy mogę ci zadać pytanie? So Prabhupada replied, yes, you may. Prabhupada odpowiedział, tak, możesz. And I went, Srila Prabhupada, would you like a foot massage? I powiedziałem, Śrila Prabhupada, może chciałbyś masaż stóp? So Prabhupada smiled softly and he said, yes, that would be nice. Śrila Prabhupada delikatnie się uśmiechnął i powiedział, że tak, to byłoby miłe. Możesz to zrobić. Możesz to zrobić. But afterwards you go back to your preaching. Ale później wróć do nauczania. Like you can spend time with me, but your main service is you go back to your preaching. Tak jakby mówił, że tak, możesz ze mną spędzić trochę czasu, ale twoją główną służbą, żebyś wrócił do nauczania. So then I massaged his feet. I masowałem we śnie, masowałem jego stopy. They were pink. Były różowe. And I was very careful. And then I woke up. Byłem bardzo uważny i później się obudziłem. And when I woke up, I noticed, I had this big smile on my face. Jak się obudziłem, to po prostu zauważyłem, że mam na twarzy ten szeroki uśmiech. Byłem szczęśliwy cały dzień. So Braja Chandrika, she woke up crying, I woke up smiling because this is something real, it's not illusion. Braja Chandrika obudziła się płacząc, ja obudziłem się uśmiechając, bo to jest coś prawdziwego, to nie jest iluzja. Prabhupada said dreams of the Krishna, the spiritual master, they're very nice. Prabhupada powiedział, że sny o Krysznie, o mistrzu duchowym są bardzo wspaniałe. So after Krishna had read his letter to Mother Yasoda out loud, Nanda Maharaj and all the Brajabasis who had accompanied him to Mathura, they prepared to leave back, to drive their carts back all the way to Vrindavan. Więc po tym, jak Kryszna odczytał list do matki Jasiody, Nanda Maharaj i wszyscy Vrajavasi, którzy przybyli z Kryszną do Mathury, przygotowali się do powrotu do Vrindavan. How will we live in separation from Krishna? Jak będziemy żyć w rozłące z Kryszną? And there was no need to stay in Mathura any longer because they knew very soon Krishna would be leaving Mathura to rid the earth of the demons that posed a threat to his devotees. Oni nie musieli już pozostawać w Mathurze, bo wiedzieli, że już niedługo Kryszna również opuści Mathurę, żeby usunąć z ziemi demony, które zagrażały
Jego wielbicielom. But just before they all left Mathura to go back to Vrindavan, Krishna spoke lovingly to each and every Brajabasi who had come to Mathura with Nanda Maharaj, and he embraced each one of them, and he gave them personal gifts, and he sent gifts back with them to the Brajabasis in Vrindavan who couldn't come, especially Mother Yashoda and the Brajagopis. Ale tuż przed ich odjazdem Krishna tak miłośnie porozmawiał z każdym wielbicielem Vrajavasi z osobna, którzy towarzyszyli Nandzie Maharajowi, objął każdego z nich, dał im podarunki i wysłał podarunki również z nimi na drogę. I również dał podarunki dla tych, którzy nie byli tam obecni, a szczególnie dla matki Jasiody i Vraja Gopi. Oni wszyscy myśleli, jak będziemy mogli żyć w rozłące z Kryszną. But Krishna was expressing in that prayer earlier that he preferred the separation because he could, even in separation, he could experience the devotees everywhere because of love. Ale Kryszna powiedział w tej modlitwie wcześniej, że on woli rozłąkę, dlatego że w rozłące może doświadczać wielbicieli swoich wszędzie w miłości. So they all left. Więc oni wszyscy wyjechali. And Krishna stood on the road for a little while, watching them go. I Kryszna stał na drodze, patrząc, jak oni odjeżdżają tam przez chwilę. But then he turned around and he started walking in the opposite direction. Ale później obrócił się i zaczął iść w przeciwną stronę. It's a heartbreaking scene. Taka rozrywająca serce scena. He was thinking, Shastras describes that his mind was reeling with confusion, his ears were ringing with thunderous noise, his eyes were streaming with tears, but he kept walking faster and faster, as if trying to escape the piercing pain in his heart. Siostra opisują, że jego umysł kręcił się z oszołomienia, jego uszy dzwoniły gromkim dźwiękiem, jego oczy płynęły łzami, a Kryszna szedł szybciej i szybciej, jak gdyby starając się uciec od przeszywającego jego serce bólu. To jest Bóg doświadczający miłości do swoich wielbicieli. Balaram, however, he accompanied the caravan some distance. Jednakże Balarama przez jakiś czas podążał za tą karawaną. And after about, a kilometer or two, Nanda Maharaj turned back to where Balaram was following, and with great difficulty he addressed Balaram. I po może kilometrze czy dwóch Nanda Maharaj zwrócił się do tyłu do Balaramy. Balarama podążał za nimi i z wielką trudnością powiedział: He said, "My dear son, mój drogi synu, now that Krishna, the life of our life, will depart Mathura, we will continue on our way alone. Follow your brother. Never let him out of your sight. Your mother has often told you this. I now remind you on her behalf." Teraz jak Kryszna, który jest życiem naszego życia, opuścił nas do Matury, my dalej wrócimy już sami. Podążaj za swoim bratem, nigdy nie spuszczaj go z wzroku. Tak jak twoja matka mówiła ci to, ja teraz ci o nim w jej imieniu przypominam. Balaram's Dauji, he's the older brother, and his service to Krishna is to protect him. Balarama jest Dauji, czyli jest starszym bratem, jest jego służba dla Kryszny, żeby go ochronić. So with great difficulty, Balaram tore himself apart from the caravan. He went searching for Krishna. Krishna was just wandering. He just lost it. He was like wandering in Vrindavan. But he ended up at Vasudeva and Devaki's house, and that's where Balaram found him. I Balarama z wielką trudnością zawrócił i poszedł szukać Kryszny, który po prostu gdzieś szwendał się. Ostatecznie Kryszna doszedł do domu Vasudevy i Devaki i tam Balarama go odnalazł. And when they met, they went to a secluded garden nearby with no one else in sight, and they embraced and they cried uncontrollably well into the night. I tam oni razem poszli do takiego odosobnionego ogrodu i kiedy nikt ich nie widział, w objęciu razem, nie kontrolując się, płakali całą noc. They embraced and they cried uncontrollably
well into the night in separation from the Brajavasis. W rozłące obejmowali się i płakali w rozłące od Vrajavasich, płakali całą noc. Hare Krishna. Hare Krishna. So I think we've turned the ocean of the nectar of devotion sufficiently today. Myślę, że na dzisiaj dostatecznie ubiliśmy ocean nektaru oddania. Well, this concludes our discussions on Krishna's pastimes in Mathura. I to kończy nasze dyskusje o lila Kryszny w Maturze. We're actually sad to leave Mathura. Tak naprawdę przykro nam opuszczać Maturę. It's been so relishable just sharing these transcendental pastimes. Bo było to tak, tak smakowite rozkoszować się tymi opisami lila dzisiaj. This is real life. To jest prawdziwe życie. The real life is Krishna consciousness, and whatever happens outside of Krishna consciousness, in the politics, in the economy, and the sports, and this school, it's nothing compared to what the real life of Krishna consciousness is. And hearing this, we want to go home, isn't it? We want to go back to Vrindavan. Mathura, Vrindavan. To jest prawdziwe życie, słuchanie o świadomości Kryszny w porównaniu do tego słuchania o polityce, sporcie, tym co dzieje się na świecie, w ogóle nie ma żadnego porównania. Słuchając o świadomości Kryszny chcemy wrócić do domu, do Vrindavan, do Matury, prawdziwego życia, prawda? So sadly, we're leaving Mathura, but happily, starting our next lecture on Friday, we'll be back in Vrindavan Dham. Więc ze smutkiem odpuszczamy Maturę, ale z radością wrócimy do naszego ukochanego Vrindavan Dham z następnym wykładem. And on Friday we'll be speaking about Govardhan Hill, because Govardhan Puja is the next Monday. Just a few days later, it's Govardhan Puja. So we'll speak about Giriraj, Govardhan Lala Vamshiwala Ki. I następnego piątku będziemy mówić o wzgórzu Govardhana, bo w kolejny poniedziałek będzie Govardhana Puja. Będziemy gloryfikować, mówić o wzgórzu Govardhana. W naszych wykładach w ostatnich miesiącach mówiliśmy dużo o wzgórzu Govardhana. But we found we did some more research and we found some real nectar. Ale zrobiliśmy jeszcze trochę różnych badań i znaleźliśmy mnóstwo prawdziwego nektaru. The more you dig, the deeper you dig, the more nectar you find. Im głębiej kopiesz i szukasz, tym więcej nektaru znajdujesz. And I have the help of so many wonderful devotees. I mam pomoc tak wielu wspaniałych wielbicieli. Yeah, so many that Shivaram Swami Maharaj and Radha Govinda Maharaj. Shivaram Swami Maharaja, Radha Govindy Maharaja. I'm listening to the lectures of Gopi Paranadhana. Słucham też wykładów Gopi Paranadhany. And I'm listening to the lectures of Amarendra Prabhu. He's a very nice devotee in America. Listening to his lectures. He's a young man, I think in his 30s, but he's very learned. Słucham też wykładów Amarendry Prabhu, wielbiciel wspaniały z Ameryki. Młody człowiek, chyba ma może do 30 lat. Hari Parshad Prabhu is on the GBC Shastra Committee. I call him up when I have a question, like, what does this mean? Hari Parshada Prabhu jest w komisji GBC odnośnie siastr. Jeśli mam jakieś pytanie, dzwonię do niego i pytam go, a co to znaczy? I think it's okay because Prabhupada carried many books and he would refer to the commentaries of the previous acharyas before he spoke. Myślę, że to stosowne, bo Prabhupada, zanim coś mówił, pisał, odnosił się do komentarzy acharyów, do wielu książek. And Prabhupada said one time, knowledge means to know where to find it. Jeśli Prabhupada często mówił, wiedza, znaczy, że wiesz, gdzie to znaleźć. So then you can also repeat, my disciples can also repeat what you've heard from me, and in this way it goes from generation to generation to generation. The next 10,000 years of the Mahaprabhu's Sankirtan movement, people will be able to relish the pastimes of Krishna in Vrindavan. I w ten sposób wy możecie powtarzać to ode mnie, moi uczniowie mogą powtarzać ode mnie i w ten sposób to będzie trwać przez pokolenia. Ruch Chaitanya Mahaprabhu przez następne 10 000 lat będzie smakować. But I love this service and I hope it never stops. I can keep speaking to all the devotees I love so much in Russia
and Ukraine and Kazakhstan and Uzbekistan and all over the world, because Russians are all over the world, where Russian devotees are, and non-devotees, let them hear these lectures too, and take up the path, the glorious life of Krishna consciousness. Ale uwielbiam tę służbę i mam nadzieję, że ona się nigdy nie skończy. Uwielbiam mówić do rosyjskojęzycznych wielbicieli w Moskwie, Ukrainie, wszystkich różnych stanach, na całym świecie, bo oni są na całym świecie. Niewielbiciele też mogą słuchać tych wykładów i podjąć tę chwalebną ścieżkę. We're giving these lectures in straight English too. Dajemy też te wykłady po prostu po angielsku. Wiecie o tym. Because the notes I keep are very similar, so the lecture is very similar. Bo notatki, które trzymam, są bardzo podobne i te wykłady też są bardzo And some podobne. devotees who only speak English but not Russian, they also listen to the English-Russian one, because they say Mahavan's voice is very soothing. One lady wrote me, his voice is very soothing, so and they said, oh, it gives us time to think about what you said. Niektórzy z wielbicieli, którzy mówią tylko po angielsku, również słuchają tych rosyjskojęzycznych nagrań, dlatego że, jak jeden z nich mi napisał, głos Mahavana jest tak bardzo kojący i to daje nam również czas przemyśleć o tym, co ty mówisz w trakcie wykładu. Because Shravanam Kirtanam Krishna Smaranam, hearing and chanting brings remembrance of Krishna. Dlatego, że Shravanam Kirtanam Krishna Smaranam, słuchanie, śpiewanie przynosi pamiętanie o Krysznie. So now as we leave Mathura, I would like to leave you with a few prayers about Mathura. Więc teraz, opuszczając maturę, chciałbym pozostawić wam również kilka modlitw o maturze, żebyśmy nie zapomnieli o tym, opuszczając. Because Mathura is very dear to Krishna, and it's very dear to Krishna's devotees. So devotees on the level of Srila Sanatana Goswami, they've written beautiful prayers about Mathura. So we can say goodbye to Mathura by reciting these wonderful prayers. Dlatego, że matura jest bardzo droga Krysznie i wielbiciele drodzy Krysznie napisali wspaniałe modlitwy. Recytując je, możemy powiedzieć tak, do widzenia maturze. But we will visit Mathura again and again as well. Ale będziemy również raz za razem jeszcze odwiedzać maturę. So in closing, here are the beautiful prayers by Srila Sanatana Goswami. They're found in Brihad Bhagavatamritam. There's one verse, and then in the purport, there's 4 or 5 other verses glorifying Mathura. Perfect way to end our journey into that transcendental abode. Więc na zakończenie przytoczę jeden werset z Brihad Bhagavatamrity i w znaczeniu do tego wersetu jest jeszcze kilka kolejnych wersetów, które są takim doskonałym zakończeniem naszej podróży tutaj po maturze. All glories to Goddess Mathura Devi, the best of holy cities. She enchants the mind, she is most dear to the enemy of Kamsa, and she is adorned with the Lord's birthplace. The city of Mathura is acclaimed throughout the world for dispelling misery and bestowing liberation and devotion, not to mention the various pastimes the Lord has played there. Wszelka chwała bogini Mathura Devi, najlepszemu ze świętych miast. Ona zauracza umysł, jest ona najdroższa wrogowi Kamsy i dekorowana jest miejscem urodzin samego Pana. Miasto Mathura jest gloryfikowane na całym świecie za to, że usuwa niedolę i obdarza wyzwoleniem i oddaniem, nie mówiąc już o różnych lila, jakie Pan tam odegrał. To those who have material desires, Mathura gives the 3 aims of human work: religiosity, economic development, and sense gratification. To those who want liberation, Mathura grants liberation. And to those rare souls who want pure devotion, Mathura gives pure devotion. What intelligent person, therefore, would not take shelter of Mathura? Tym, którzy mają materialne pragnienia, Mathura daje 3 cele ludzkiego działania. Tym, którzy pragną wyzwolenia, Mathura obdarza wyzwoleniem. Tych rzadkich dusz, które pragną czystego oddania, Mathura im daje czyste oddanie. Więc jaka inteligentna osoba nie przyjęłaby schronienia w Mathurze?
The reaction from a sin committed elsewhere can be dissolved when one visits a holy place of pilgrimage, whereas a sin committed at such a holy tirtha creates an irremovable diamond-hard shell to cover the sinner. But the reaction from a sin committed in Mathura can be done away within Mathura itself. Mathura is therefore the most auspicious of holy cities, where sinful reactions do not persist. Reakcje za grzechy popełnione w innych miejscach mogą być rozpuszczone, kiedy odwiedza się święte miejsce pielgrzymek, podczas gdy grzechy popełnione w takich świętych tirtha tworzą nie do usunięcia twardą jak diament skorupę, która okrywa grzesznika, ale reakcje za grzechy popełnione w maturze mogą być usunięte w samej maturze. Matura dlatego jest najpomyślniejszym ze wszystkich świętych miast, gdzie grzeszne reakcje nie mogą istnieć. Whatever sinful reactions one may have occurred in the past, knowingly or unknowingly, are all destroyed in Mathura, along with all one's pious and impious karma. Jakiekolwiek grzeszne reakcje ktoś może nagromadził w przeszłości świadomie czy nieświadomie, wszystkie niszczone są w maturze razem z jego pobożną i niepobożną karmą. Among the various holy cities like Kashi, Mathura is most auspicious because she bestows liberation upon human beings in 4 ways. In Mathura, they may attain liberation by birth, by vows of initiation, by death, or by cremation. Razem z innymi świętymi miejscami jak Kashi, Mathura jest najbardziej pomyślna, dlatego że obdarza wyzwoleniem ludzkiej istoty na 4 sposoby. W maturze mogą osiągnąć wyzwolenie przez narodziny, przez śluby inicjacji, przez śmierć czy przez kremację. And finally, in other holy places, liberation is the greatest reward one can achieve. But in Mathura, one can gain what is prayed for by the liberated, devotional service to Lord Hari, Krishna, Krishna. W innych świętych miejscach wyzwolenie jest największą nagrodą, jaką można osiągnąć, ale w maturze można osiągnąć to, o co modlą się osoby wyzwolone. Służby oddania dla najwyższego Pana Hari, Kryszny. So, spasiba большое. Więc dziękuję bardzo. Поехали. Shishi Gaurnitai ki, Shishi Krishna Balaram ki, Shishi Radha Shamasundar ki, Brindavaneshwari, Srimati Radharani ki, Shri Prabhupada ki, Goloka Vrindavan Dham ki, Giriraj Govardhan next Friday. Następny piątek, Giriraj Govardhan. Gopimanandi, Jai Jai Sisi Radhe, Sham.